Witam bardzo serdecznie na spotkaniu, kolejnym spotkaniu z serii Goście Mariusza. Ja nazywam się Mariusz Radosz i prowadzę właśnie takie spotkania, zapraszając gości z różnych stron świata i poruszamy różne tematy. Nie zawsze wygodne, nie zawsze proste, ale mam nadzieję, że interesujące. Tym spotkaniem rozpoczynamy trzecią serię spotkań. Przyznam się, że byłem przekonany, że poprzednia seria już będzie ostatnią, ale ponieważ zdopingowaliście mnie do dalszego prowadzenia tych spotkań, nie miałem innego wyjścia i działamy dalej. Dziękuję za taki pozytywny odbiór poprzednich spotkań. Ale ponieważ też pandemia się skończyła, więc na razie nie zamierzamy organizować dodatkowo kazań w sobotę. Ograniczamy się do tych spotkań piątkowych. I ponieważ zaczynają się też te długie wieczory, więc myślę, że będziecie mieli dobre spotkania do poduszki. Moim dzisiejszym gościem jest dr Frank Hasel, którego miałem okazję już gościć kilka miesięcy temu. Dr Frank Hasel jest z pochodzenia Niemcem, teologiem, autorem publikacji oraz zastępcą dyrektora Instytutu Badań Biblijnych przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych i połączył się z nami spod Waszyngtonu. Tytuł dzisiejszego wykładu to czy chrześcijanin może używać broni? W sytuacji wojny za naszą granicą temat użycia broni staje się naprawdę bardzo aktualny. Pozwolić zabić siebie lub swoich bliskich, czy mimo wszystko się bronić? Myślę, że to jest odpowiednia osoba do zajęcia się tym tematem, ponieważ jest wnukiem żołnierza Wehrmachtu, który powołany do wojska podczas II wojny światowej zdecydował się nie używać broni i wyrzucił pistolet, zastępując go wykonaną z drewna atrapą. Książkę na ten temat można nabyć w wydawnictwie Znaki Czasu. Zaraz tutaj Wam ją pokażę. O nie, to nie tu. Przepraszam, zniknęło mi. Jeszcze sekunda. Gdzież to tutaj mam tę informację? No nie, za chwilę odnajdę i Wam pokażę. Ale mam tutaj. Tak to jest. Muszę przyznać, że właśnie zaczynam używać nowego narzędzia. To jest książka, którą można nabyć w wydawnictwie Znaki Czasu. Historia właśnie dziadka naszego prelegenta dzisiejszego, nieugięty w armii Hitlera. Myślę, że to jest bardzo dobre uzupełnienie naszego dzisiejszego wykładu. Dwa słowa jeszcze, zanim przejdziemy do wykładu, kilka słów jeszcze o kolejnych spotkaniach, które już mam zaplanowane. Oczywiście będzie John Skrzypaszek, ale myślę, że zainteresuje Was też spotkanie, które już mam zaplanowane na 25 listopada z przewodniczącym Kościoła Adwentystów w Chinach. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Niestety nie będziemy mogli poruszać bardzo drażliwych tematów ze względu na sytuację w Chinach, która jest, ale myślę, że spotkanie będzie bardzo ciekawe. Mam jeszcze kilka innych niespodzianek, gości, których jeszcze nie było na tym kanale, ale jestem przekonany, że w odpowiednim czasie Was o tym poinformuję. Jeżeli chcecie oglądać, być na bieżąco,
to na Facebooku mamy kanał, gdzie na bieżąco wysyłamy informacje. Kanał się nazywa Goście Mariusza i tam na bieżąco informujemy o kolejnych wykładach. Oczywiście zapraszam do subskrybowania, do dzielenia się tymi wykładami. W tej chwili, w tej serii Goście Mariusza już jest ponad 50 wykładów, także zapraszam bardzo serdecznie. Naszym zwyczajem, zanim przejdziemy do wykładu, może rozpocznijmy modlitwą. Let's pray. Ojcze, Panie nasz, żyjemy w trudnych czasach, czasami dylematy, jak zachować się, zajmują nasze umysły. Panie, spraw, aby ta wojna tuż za naszą granicą, żeby mogła się jak najszybciej zakończyć, żeby cierpienia tak wielu ludzi mogły się zakończyć jak najszybciej. Panie, i spraw, żebyśmy my, chociaż w tej chwili jeszcze daleko od tej wojny, ale żebyśmy umieli wspierać potrzebujących i abyśmy też umieli zachowywać się w różnych sytuacjach trudnych, których przyjdzie nam być może w przyszłości się spotykać. Abyśmy umieli właściwie się zachowywać i świadczyć o Tobie jako o naszym Panu i Bogu. Dziękujemy Tobie za te możliwości, które mamy, aby rozmawiać, dzielić się naszymi przemyśleniami i Twoim słowem z innymi. Bądź, Panie, wywyższony. Oddajemy się Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tłumaczy niezawodny Łukasz Muzyka. Dziękuję Ci, Łukasz, że podejmujesz ten trud w piątek wieczorem, jak już jesteśmy zmęczeni. Jest to naprawdę cenna praca, którą wykonujesz. Dziękuję Ci za to. Frank, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, mit uns hier zu sprechen, und ich gebe dir das Wort jetzt. Okay, I will speak in English. First of all, I want to say I wish all of you who listen a very happy Sabbath that starts right now. Łukasz, musisz włączyć mikrofon. Na początek chciałbym powiedzieć, że życzę wszystkim wam, którzy słuchacie, szczęśliwego szabatu. So I have been asked to speak a little bit about a topic that is very difficult and very challenging to face. Zostałem poproszony, żeby mówić na temat, który jest bardzo trudny i ciężki, żeby go podejmować. And it has become even more challenging for many of us in the recent months and weeks since this military conflict and war started in the Ukraine. I od kiedy nowy konflikt zaczął się na Ukrainie miesiące temu, ten temat stał się jeszcze bardziej trudny. And that has brought the reality of war and our involvement in it as Christians much closer home to many of us than we had ever thought it would happen again. Rzeczywistość wojny zbliżyła się do nas znacznie bardziej niż kiedykolwiek byśmy się tego spodziewali w naszym życiu. So this whole issue of our Christian Adventist engagement and involvement in military and military action is something that many Adventists have not really had a chance to think through and reflect. Więc cały ten problem zaangażowania nas, adwentystów, w działania militarne jest czymś, czego większość z nas nie miała okazji przemyśleć. So what I would like to do is simply share a few thoughts with you from Scripture, from the Bible. Więc to, co chciałbym zrobić, to
podzielić się z wami kilkoma myślami z Pisma, z Biblii, that can help us reflect and deal with these difficult questions from a biblical perspective. które pomogą nam zastanowić się i uporać z tymi kwestiami z perspektywy biblijnej. Now, before I do that, I have to make a statement here. I zanim to zrobię, chciałbym zająć stanowisko. You know, it is easy to talk about such a subject when you live in an area that is safe and peaceful. To łatwe mówić na taki temat w sytuacji, kiedy mieszkasz gdzieś, gdzie jest bezpiecznie. It is easy to talk about such a topic when you are not personally affected by it. Jest łatwo mówić na ten temat, kiedy bezpośrednio on ciebie nie dotyczy. And I do not claim to have all the answers for all the difficult questions that are connected with this subject. I też nie twierdzę, że mam odpowiedzi na wszystkie pytania, które są związane z tym trudnym tematem. But I think we have to deal with it from a biblical perspective, and we have to prepare ourselves to know what we would do if we were confronted with a situation like that. Ale myślę, że musimy spojrzeć na ten temat z perspektywy biblijnej i przygotować się, żebyśmy wiedzieli, jak postąpilibyśmy, gdybyśmy się znaleźli w takiej sytuacji. So just as an illustration, A więc, żeby to zobrazować. yesterday I received a very sad news that somebody told me. Wczoraj otrzymałem bardzo smutne wiadomości, które ktoś mi przekazał. Some of you might know him. It is Eugene Zaitsev. Niektórzy z was mogą go znać. Chodzi o Eugena Zajcewa. Eugene lives in Russia, and he has been the director of our theological seminary, Zaorski, in Russia for many years. Eugene mieszka w Rosji i przez wiele lat był dyrektorem naszej jakiejś instytucji, która tam jest. And just recently, very recently, his family received the news that all of his 3 sons are supposed to be drafted into the Russian army to fight. I niedawno jego rodzina otrzymała wiadomość, że wszyscy jego 3 synowie zostali wezwani do armii. They don't want to go, but they have a mandatory recruitment right now, as you know from the news. Oni nie chcą iść, ale jak wiecie, oni mają obowiązek, tak jak wiecie w wiadomości. So nobody really expected that just a couple months ago. Nikt tego nie spodziewał się jeszcze kilka miesięcy temu. And all of a sudden, this Adventist family is confronted with this very subject and this very difficult decision. I nagle ta adwentystyczna rodzina jest skonfrontowana z tym problemem i to bardzo trudną decyzją. So what shall we do as Adventist Christians when we are confronted with the question whether we should serve in the military or not? Więc jak powinniśmy zachować się my, adwentystyczni chrześcijanie, kiedy staniemy przed decyzją, czy wstąpić do wojska, czy nie? Now, here are just a few things to ponder and to reflect for us. I jeszcze kilka rzeczy do zastanowienia dla nas. You know, there are several layers and several lines of reasoning that are connected with that subject. Jest, wiecie, kilka poziomów, kilka sfer połączonych, które łączą się i będziemy o nich rozmawiać.
odnośnie tego. So I will focus on some ethical challenges that a person faces when he or she joins the military. I ja skupię się na problemach natury moralnej, na których z którymi będzie miała styczność odnośnie służby wojskowej. And I think every Seventh-day Adventist should be aware of these ethical challenges before a person makes a decision to join the military. I myślę, że każdy adwentysta powinien być świadom tych dylematów moralnych, kiedy będzie skonfrontowany z taką sytuacją. Now, military service poses a distinct ethical challenge for every Christian and for every Seventh-day Adventist in particular. Służba wojskowa przedstawia pewne problemy natury moralnej każdemu chrześcijaninowi, a już w szczególności adwentystom Dnia Siódmego. And often an involvement in the military creates very difficult ethical dilemmas that are very difficult to solve. I służba wojskowa często tworzy dylematy, które są niezwykle trudne do rozwiązania. One problem is that often people have a very idealized and unrealistic understanding of what the military involves. Często ludzie mają w ogóle nieodrealniony pogląd na to, czym służba wojskowa jest, jak wygląda. Many young people, let's say in the United States, they are very open to military service because it offers them a free training in a professional career. Wiele młodych ludzi tutaj w Stanach Zjednoczonych jest bardzo otwarta na trening wojskowy, dlatego że otwiera ich na możliwości rozwoju kariery zawodowej. Others think that if I join the military, then I do something good, something honorable for my country, for the land in which I live. Niektórzy też myślą, że jeżeli dołączą do wojska, to mogą zrobić coś, co przyniesie honor im i przysłuży się ich ojczyźnie. And certainly that's a noble thought. I zdecydowanie jest to bardzo szlachetna myśl. But we also have to recognize that no country in this world is completely free from egoistic and even selfish motives to foster its own interests. Ale jednocześnie musimy zauważyć, że nie ma kraju na tym świecie, który jest wolny od egoistycznych i samolubnych motywów, które go dotyczą, tak. And if sometimes we have the impression, oh, if I join the military, then I will help people in disasters, when there is an emergency through natural catastrophes, and I can do some good for them. I czasami myślimy, jeżeli dołączę do wojska, to będę pomagać ludziom, których dotknęły klęski żywiołowe i będę mógł w ten sposób się też o nich troszczyć. But ultimately, if you join the military, you have to be prepared not just to help in disasters, but you have to be prepared to actually fight and even kill other people. Ale docelowo, kiedy dołączasz do służby wojskowej, musisz być przygotowany na to, że nie będziesz tylko pomagał ludziom w katastrofach, ale będziesz musiał być gotowy na to, aby walczyć i również zabijać innych ludzi. And that can lead to very traumatic experiences, and many soldiers suffer from these post-traumatic negative impressions that they have been experiencing in wartime situations. I to prowadzi do traumatycznych sytuacji, w związku z czym wielu byłych żołnierzy cierpi na
posttraumatyczne zaburzenia, które wynikają z tego, czego byli świadkami. Now, every nation, every country, and every military of that nation has very patriotistic, idealized motives to serve the country. Każda nacja, każdy naród, każdy kraj ma wyidealizowane, patriotyczne standardy dotyczące służby. And this nationalistic mentality and this patriotistic mentality poses a major conflict for a Seventh-day Adventist Christian. I te nacjonalistyczne, czy patriotyczne też standardy prowadzą do pierwszego konfliktu, który dotyczy adwentystów Dnia Siódmego. See, we Seventh-day Adventists want to be good citizens of our state, of our nation. Widzicie, my jako adwentyści chcemy być dobrymi obywatelami naszego kraju. We want to serve and support the government and the leadership that has been elected by due processes. Chcemy służyć i być lojalnymi wobec rządów, które zostały wybrane zgodnie z obowiązującym prawem. But the Bible teaches us at the same time in Acts chapter 5 that our highest allegiance is not to a government, but to God. Ale jednocześnie Biblia uczy nas w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich, że naszym najwyższym punktem, że tak powiem, któremu jesteśmy winni posłuszeństwo, nie jest żaden rząd, ale Bóg. We should fear God more than any human government. Powinniśmy bać Boga się bardziej niż jakiegokolwiek ludzkiego rządu. And that poses a major challenge for any Christians and for an Adventist in particular. I to stanowi poważny problem dla każdego chrześcijanina i jak również adwentystów. And that is the question, where is your ultimate, highest allegiance? Pytanie brzmi, co jest twoim najwyższym autorytetem? Czy komu oddajesz, komu ślubujesz posłuszeństwo? See, no matter in what army you serve, every soldier has to pledge an oath of allegiance to that country, to that leader of the country. Bez względu na to, w jakiej armii jesteście, w każdym kraju, żołnierz musi przysięgać posłuszeństwo armii danego kraju. And this pledge of allegiance usually is either to the head of state or to the officers in the army, but it is never to God. I to ślubowanie posłuszeństwa jest zawsze władzom wojskowym, bądź też głowie państwa, ale nigdy Bogu. And with that pledge of allegiance, this is necessary in order for a military to function. I to ślubowanie posłuszeństwa jest konieczne, aby wojsko mogło funkcjonować. See, you cannot serve as a soldier if you do not follow the commandments of your superiors. Nie możesz służyć jako żołnierz, jeżeli nie wykonujesz poleceń swojego przełożonego. And the superiors request and expect from you that you follow their commandments without questioning. I twój przełożony oczekuje, że wykonasz jego polecenia bez jakiegokolwiek sprzeciwu czy też kwestionowania. If they give you the order to attack, if they give you the order to shoot, you cannot say, let's create a little committee here to discuss whether we should follow that command. Kiedy dostaniesz rozkaz, żeby atakować i strzelać, nie możesz powiedzieć, zróbmy sobie tutaj mały komitet, który zadecyduje, co mamy robić. You have to follow that commandment without question. Musisz wykonywać to polecenie bez sprzeciwu. The problem is that the values
and the ethics and the ideals of the military are not identical to the biblical values and the ideals of Jesus Christ. Problem leży w tym, że wojskowe ideały czy zasady nie są takie same jak te, które dał nam Jezus. So let me illustrate that with a number of different ethical areas where this conflict surfaces. Więc zobaczmy to, jak w różnych etycznych obszarach wygląda. One huge problem in military service and active military engagement is the sanctity of human life. Bardzo ważny problem, z którym spotykamy się w służbie wojskowej, to świętość ludzkiego życia. The Bible tells us that human beings reflect the image of God, all human beings. Biblia mówi nam, że ludzkie istoty są odzwierciedleniem obrazu Boga, wszystkie ludzkie istoty. And therefore every human life is sacred and has dignity. I ze względu na to każde ludzkie życie jest święte i ma godność. And therefore we are not called to take the life, but this is God's prerogative. We have not the right to take any other human life. I dlatego my nie mamy prawa za żadnego ludzkiego życia zabierać. To jest coś, co należy do Boga. My tego prawa nie mamy. In fact, there is a commandment, the sixth commandment, that specifically says, you shall not kill. I nawet jest przecież przykazanie, 6. przykazanie, które mówi, nie będziesz zabijał. And so as Christians, we are called to be followers of Jesus Christ, who is the Prince of Peace. A my jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, aby być naśladowcami Jezusa, który przecież jest księciem pokoju. And he is not the commander of war in a military setting. Nie jest dowódcą wojskowym czy wojennym. Now, when you become a soldier, you are trained to use a weapon effectively. Kiedy stajesz się żołnierzem, jesteś szkolony, aby móc posługiwać się efektywnie bronią. And a gun or a rifle is a weapon that is deliberately designed to damage an object or to inflict wounds or to kill another human being. Pistolet czy karabin są zaprojektowane specjalnie, żeby uszkodzić obiekt, zadać ranę w sposób taki zamierzony. Mhm. And when you become a soldier in a military, you are trained to use a gun very effectively to eliminate your enemy. I kiedy jesteś szkolony w armii, jesteś szkolony z użycia broni, aby efektywnie eliminować swojego wroga. And when you carry a deadly weapon that you are supposed to use, it changes the way you see the other person. I kiedy jesteś w posiadaniu śmiercionośnej broni, wtedy zaczyna to wpływać na to, w jaki sposób postrzegasz inne osoby. You start to see the other person through the lens of a lethal weapon. Zaczynasz postrzegać inne osoby przez soczewkę śmiertelnej broni. And this really contradicts three important biblical principles. I to przeciwstawia się 3 biblijnym pryncypiom, czy zasadom. The Bible teaches us, number one, to love your neighbor. Po pierwsze, Biblia uczy nas, aby kochać naszego bliźniego. The Bible also teaches us, number two, to love your enemy. Po drugie, Biblia uczy nas, żeby kochać naszego wroga. And the Bible also teaches us, number three, to trust God fully. A po trzecie, Biblia uczy nas tego, żeby Bogu ufać w pełni.
And this brings us to the heart of the problem. I to przyprowadza nas, czy doprowadza nas do sedna problemu. Being ready to kill someone is at odds with loving that person. Bycie przygotowanym na zabicie kogoś jest sprzeczne z tym, żeby go kochać. Can love and compassion come out of the barrel of a gun? Czy miłość i współczucie mogą płynąć z lufy pistoletu? See, it raises another important spiritual question. Tutaj pojawia się kolejne ważne duchowe pytanie. Am I placing my faith in a gun, or am I placing my faith in God? Czy ja wierzę, w cudzysłowie, wierzę w ten pistolet, czy w jego działanie, czy wierzę w działanie Boga? Whom do I trust will save me, my gun or God? Wierzę, że kto mnie uratuje? Pistolet czy Bóg? It seems to me that for all Christians that I talk to, love and compassion are two principles that are very high on the list of Christian ethics. Odnoszę wrażenie, rozmawiając z wszystkimi chrześcijanami, których spotykam, że miłość i współczucie są bardzo wysoko, jeśli chodzi o chrześcijańskie atrybuty. Christians should be people who are loving and who are compassionate. Chrześcijanie powinni być ludźmi, którzy są kochający i współczujący. Tak czytamy w Biblii. But bearing arms, inflicting violence, killing other human beings, and causing pain and destruction does not reflect the loving and compassionate character of Jesus Christ. Ale posiadanie broni, zadawanie ran, zabijanie ludzi, czy zadawanie bólu jest czymś, co jest sprzeczne z tym, czego uczy Jezus. It always puzzles me when I hear Christians who are called by their name after Jesus Christ. Bardzo zastanawiam mnie, kiedy słyszę chrześcijan, którzy są wzywani, znaczy wzywają po imieniu Jezusa Chrystusa. As Christians who are forgetful of the clear teachings of Jesus Christ on this subject. I chrześcijanie, którzy jednocześnie zapominają bardzo jasnych nauczeń Jezusa Chrystusa w tej kwestii. Something that has guided Christians, true Christians, throughout the centuries. Coś, co kierowało chrześcijanami przez setki lat. Jesus has said in Matthew chapter 5, verse 44, Jezus powiedział w rozdziale Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i w wersecie 44, tak? 44. Love your enemies. Kochajcie swoich nieprzyjaciół. Bless those who curse you. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Do good to those who hate you. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. And pray for those who persecute you. I módlcie się za tych, którzy was prześladują. Using a gun, shooting other people does not emulate that virtue of love that Jesus talks about here in Matthew. Używanie broni, strzelanie do ludzi nie wypełnia tego, czym tutaj uczy Jezus. In 1 John chapter 2, verse 6, John writes, w pierwszym liście Jana, rozdział 2, werset 6 jest napisane: Those who say they live in God should live their lives as Jesus did.
Ci, którzy mówią, że żyją swoje życie w Jezusie, powinni żyć tak, jak żył Jezus. So if we are God's children, we should live our lives as Jesus himself gave us an example in his own life. Więc my, jako chrześcijanie, powinniśmy żyć w taki sposób, w jaki to życie prowadził Jezus. And in Romans chapter 12, verse 17, A w liście do Rzymian w rozdziale 12 i wersecie 17 Paul says that believers should not repay anyone evil for evil. i Paweł mówi, że ci, którzy wierzą, nie powinni odpłacać złem za zło. And he says, instead, overcome evil with good. I mówi, raczej przezwyciężajcie zło dobrem. Evil is not overcome with more evil or other evil. Zło nigdy nie jest przezwyciężane większą ilością zła. Evil is overcome with doing good. Zło przezwyciężane jest robieniem dobra. Now, when you join the military, Więc kiedy dołączasz do wojska, it inevitably will put you in a very difficult ethical dilemma. nieubłaganie znajdziesz się w bardzo trudnym dylemacie moralnym i etycznym. It will bring you inevitably in conflict with God's law. Z pewnością doprowadzi cię do konfliktu z prawem Bożym. Not only the law number 6 that you shall not kill, Nie tylko z przekazaniem numer 6, które mówi nie będziesz zabijał, but for us Seventh-day Adventists, especially also the law number 4, which is the Sabbath commandment. ale dla adwentystów szczególnie również przykazanie numer 4, które mówi o dniu szabatu. How can you guarantee in the military that you can keep the Sabbath in a way that God intends the Sabbath to be kept? Jak możesz zagwarantować, że w armii będziesz mógł święcić szabat w taki sposób, jaki Bóg powiedział, żeby był święcony? You know, in a war, fighting doesn't stop on Sabbath. Na wojna nie zatrzymuje się w szabat. And how can you keep the Sabbath holy in a war situation as a fighting soldier? Jak możesz święcić szabat na wojnie jako czynny żołnierz? But it's not just about killing, it's not just about the Sabbath, it's also about stealing. Ale nie dotyczy to tylko zabijania i nie dotyczy to tylko szabatu, ale dotyczy to również kradzieży. Or the 10th commandment, you shall not covet. Albo 10 przykazania, które mówi nie będziesz pożądał. Stealing and coveting is often the root cause for many military conflicts where other nations want to steal something or want to get something that they don't have. I ta pożądliwość czy chęć kradzieży jest często podstawą konfliktów zbrojnych, bo jeden naród chce mieć coś, czego nie ma, co ma drugi naród. And if you join the military, it's not just about the commandments that you will have a problem with. Kiedy dołączysz do wojska, to nie tylko przykazania będą rzeczą, z którą będziesz mieć problem. There's also the ethical challenge of the army lifestyle that you will find in the military. Problemem kolejnym jest życie, czy sposób życia w armii. To będzie kolejny problem. It's a very secularized lifestyle. It's very rough. It's very non-Christian in its values and attitudes, the words. Styl życia jest bardzo sekularyzowany, bardzo zeświadczony w tym, jak można powiedzieć, taki surowy i jeśli chodzi o język, który też używany jest, też jest taki.
You know, the way people talk in the military, the way they train you and trim you to become a soldier. Sposób, w jaki ludzie mówią w wojsku, czy sposób, w jaki ludzie trenują ciebie, czy też tresują ciebie, abyś się zachowywał. Really means like a brainwashing process where you are drilled to strictly follow the orders of the superiors that tell you what to do. To jest taki proces, można powiedzieć, prania mózgu, który przygotowuje cię na to, abyś ślepo wykonywał rozkazy. A soldier must believe that orders have to be obeyed automatically and instantly. Żołnierz musi być przekonany o tym, że rozkazy muszą być wykonane natychmiast i bezwzględnie. And all that leads to a conflict of interest for a Christian who has Christian biblical values that guide his life. I wszystko to prowadzi do konfliktu interesu w życiu chrześcijan, którzy chcą prowadzić życie zgodnie z biblijnymi zasadami. You know, there are many more problems connected with military service and warfare. Wiecie, jest znacznie więcej problemów, które są związane z służbą wojskową i prowadzeniem wojny. In modern warfare that we see today in place, it's not just that you shoot another soldier. W nowoczesnych konfliktach zbrojnych nie mamy do czynienia tylko z sytuacjami, kiedy żołnierz strzela do innego żołnierza. Sometimes you just push a button and then a rocket is launched or a bomb is dropped or some artillery shells are fired. Czasami naciskasz przycisk i wystrzeliwana jest rakieta, zrzucana bomba, czy wystrzeliwany jest pocisk z moździerza. You know, and whenever a bomb explodes, zawsze, kiedy wybucha bomba, whenever an artillery shell explodes, kiedykolwiek pocisk artyleryjski wybucha, whenever there is a rocket or a drone that comes and explodes, kiedykolwiek jest rakieta albo dron, który wybucha, things are damaged and destroyed. Rzeczy są niszczone i uszkadzane. And often it is not just material things, but human beings who are injured or killed in such an attack. I nie tylko rzeczy fizyczne, ale również ludzie, którzy w takich atakach są ranieni i zabijani. And the people that are most affected in military conflict, even more than the fighting soldiers themselves, are civilians who are not fighting. I ludzie, którzy w konfliktach zbrojnych są najbardziej dotknięci, bardziej nawet niż żołnierze, to cywile, którzy nie biorą udziału w walkach. And in the military jargon, you know, they have nice, harmless sounding words for that reality. They call it collateral damage. W wojskowym żargonie są słowa, które opisują właśnie to w sposób taki mało graficzny. Mówi się o tym collateral damage. To oznacza takie uszkodzenia obok, czyli takie dodatkowe uszkodzenia. Collateral damage means the bomb that was intended to kill the soldier actually killed civilians. Oznacza to, że to opisuje sytuację, gdzie bomba, która miała zabić żołnierza, zabiła cywila. And you know, there is another ethical challenge to a military service for an Adventist. I jest również kolejny problem w służbie wojskowej, który dotyczy adwentystów. It has to do with our understanding of the church. I dotyczy on tego, w jaki sposób rozumiemy Kościół. We believe that the church and the Seventh-day Adventist Church is an international church that is comprised of believers from all nations and languages and countries.
My wierzymy, że Kościół jest ponadnarodowy, że ma w sobie ludzi ze wszystkich krajów i narodów. We don't believe in a state church that is limited just to one nation or one state, political state. Nie wierzymy w Kościół, który jest ograniczony tylko do jednego kraju czy jakiegoś ustroju politycznego. If someone chooses to serve in the military of their own nation, Jeżeli ktoś wybiera, aby służyć w wojsku swojego własnego narodu, and another Seventh-day Adventist in another country chooses to serve in their military, a inny adwentysta zdecyduje się wziąć udział w operacjach wojennych czy w wojsku innego kraju, it might mean that Seventh-day Adventists might be forced to shoot fellow brothers and sisters, brothers from another country, but they are members of the same church. może to prowadzić do sytuacji, gdzie adwentyści będą zmuszeni strzelać do siebie nawzajem, mimo tego, And że how są do Kościoła. And how credible are we as a church in our outreach, in our mission, when we preach God's love and reconciliation, but act very violently? I jak możemy mówić o jakimkolwiek autorytecie jako Kościół, jeżeli mamy swoich członków, którzy ze sobą w taki sposób walczą? So I know that these things that I shared with you do not answer all the questions that there are. I ja wiem, jestem świadom tego, że rzeczy, o których wam tutaj mówię, nie odpowiadają na wszystkie pytania, które są. But maybe they can start a thinking process in your own mind to reflect on these issues more fully from a biblical perspective. Ale mam nadzieję, że one sprawią, że w waszych umysłach pojawi się myśl, że będziecie mogli pełniej zastanowić się nad tymi zagadnieniami. See, God does not want people to be victims of violence and aggression. Wiecie, Bóg nie chce, aby ludzie byli ofiarami agresji i przemocy. And certainly not at the hands of other Christians. A już zdecydowanie nie żeby miało to miejsce z ręki innych chrześcijan. See, Christians cannot change the world through violence. Widzicie, chrześcijanie nie mogą zmienić świata przez przemoc. But guns and cannons and bombs are instruments of violence designed to harm other human beings who are created in the image of God. Ale broń, armaty, bomby są zaprojektowane, aby niszczyć ludzi stworzonych na obraz Boga. And even if you want to use your gun in the most noble intentions, the sad reality is that shooting a gun still destroys lives and wounds people and inflicts harm. Ale nawet jeżeli będziesz planował, aby użyć broni w sposób bardzo szlachetny, to nie zmienia faktu, że broń służy do zadawania zniszczeń i ran i zabijania ludzi. And the sad reality is that guns destroy lives and they fracture families and they have enormous grief and bloodshed. Death. Rzeczywistość jest taka, że broń niszczy życie, niszczy rodziny i sprowadza śmierć. Now let me close with a following thought, and then maybe we'll have chance to dialogue and raise questions as well. Pozwólcie, że zakończę pewną myślą, a potem będziemy mieli okazję może otworzyć jakiś dialog i odpowiedzieć na pytania. Many people today in our society have been brainwashed with a thought that has become very popular through Hollywood. Wiele osób w naszym społeczeństwie doświadczyło prania mózgu
i pewna myśl została spopularyzowana przez Hollywood. And the belief that is constantly presented to us in very attractive ways is that violence stops evil and saves lives. I to przeświadczenie, które jest pokazywane jako bardzo atrakcyjne, to to, że przemoc zatrzymuje zło. And this myth of redemptive violence is something that many people embrace today. I ten mit tej przemocy, która zatrzymuje zło, jest dzisiaj niezmiernie powszechny. But the thought that violence stops evil and saves lives is diametrically opposed to Jesus' teaching himself. Ale to przeświadczenie, że przemoc powstrzymuje zło i chroni ludzkie życie, jest całkowicie sprzeczne z tym, czego nauczał Jezus. Jesus never said, take your sword and fight your enemy. Jezus nigdy nie powiedział, weź swój miecz i walcz ze swoim wrogiem. Instead, Jesus says in Matthew 26, verse 52, raczej Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 26, what verse? 52. 26, vers 52. He says, put away your sword. Mówi, odłóż miecz. And he says, those who use the sword will die through the sword. Mówi dalej, ci, którzy walczą mieczem, od miecza zginą. Jesus did not recommend Peter, his disciple, for skillfully using his sword when he cut off the ear of the soldier. Jezus nie pochwalił Piotra za to, że zręcznie uciął strażnikowi ucho. Jesus did not wound, Jesus healed. Jezus nie zadawał ran, Jezus leczył. And so the Apostle Peter tells us and encourages us in 1 Peter 2, verse 20. I apostoł Piotr mówi nam, uczy nas, sorry, which verse and chapter? 1 Peter chapter 2, verse 20. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 20. And there we are encouraged that we should be willing to suffer injustice rather than retaliate with violence. I tu jesteśmy uczeni, że raczej powinniśmy cierpieć niesprawiedliwość, aniżeli odpłacać za zło. See, in using guns and in joining the military, I think we Christians have strayed a long ways from the way of Jesus. Widzicie, używając broni i przyłączając się do wojska, daleko odbiegamy od tych nauk. And therefore, if you look in history, you find that in the very early church, in the first 2-3 centuries, I dlatego jak spojrzycie w historię na chrześcijaństwo, pierwszy, drugi, trzeci wiek, Christians were very clear that if you become a Christian, you cannot be a soldier at the same time. Chrześcijanie byli bardzo bardzo przejrzyści, jeśli chodzi o to, że jeżeli stawałeś się chrześcijaninem, to nie mogłeś być jednocześnie żołnierzem. And if you were a soldier and you became a Christian, you had to leave the army. A jeśli byłeś żołnierzem i stawałeś się chrześcijaninem, to musiałeś opuścić armię. And if you were a Christian and you became a soldier, you were excommunicated from the church. You could no longer be a member of the Christian church. A jeśli byłeś chrześcijaninem i stałeś się żołnierzem, wtedy byłeś wykluczany z kościoła, nie mogłeś być dłużej jego członkiem. Now this all changed in history when Christianity became a state church under Constantine and following.
I to wszystko zmieniło się w historii, kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową za Konstantyna. See, when you look at Hollywood, if you watch any movies at all, you will find that Hollywood portrays that evil has to be conquered by stronger violence, and then it eliminates evil. Widzicie, jeżeli będziecie patrzeć na to, co wychodzi z Hollywood, na filmy, to zobaczycie, że Hollywood uczy, że zło musi być przezwyciężane jeszcze większą przemocą. But Seventh-day Adventists are not called to play the Dirty Harrys or the Rambos or the James Bonds of our times. Ale adwentyści nie są wezwani do tego, aby być brudnymi Harrymi, Rambo czy Jamesami Bondami. We are not called to take up the worldly weapons and participate in violent acts Nie of destruction. jesteśmy wezwani do tego, aby wziąć takie bronie, zwykłe bronie i brać udział w zniszczeniu. We are called to be agents of shalom. We are called to be agents of peace. Jesteśmy wezwani, aby być posłannikami shalom, posłannikami pokoju. And we should do this because Jesus and God himself taught us to do that way. I robimy to, ponieważ Jezus nauczył nas, aby tak postępować. Jesus never violently injured another human being. Jezus nigdy nie skrzywdził innej osoby. Jesus never punched a Pharisee in the face. Nigdy nie uderzył z pięści faryzeusza. Never assaulted a Sadducee because he thought differently. Nigdy nie napadł na Sadyceusza, dlatego że ten myślał inaczej. Jesus exerted his power to heal, not to harm. Jezus wykorzystywał swoją moc, aby uleczać, nie aby krzywdzić. And I conclude with this thought. I ja chciałbym zamknąć to myślą. You know, as much as I try to imagine, I cannot imagine Jesus I tak bardzo jakbym chciał sobie to wyobrazić, nie jestem w stanie wyobrazić sobie Jezusa looking into the eyes of another person Jezusa patrzącego innej osobie prosto w oczy and pulling the trigger of a weapon or a semi-automatic machine gun to kill that person. i pociągającego za spust pistoletu czy karabinu maszynowego, aby zabić tę osobę. I cannot imagine Jesus dropping a bomb that rips off the limbs and the arms and the ears and inflicts violence and pain and injuries on other human beings. Albo zrzucającego bombę, która urywa ręce, nogi, uszy i zadaje ból i drugiej istocie ludzkiej. I cannot imagine Jesus starting a fist fight with another person where he tries to overcome it with violence. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić Jezusa, który wszczyna bójkę na pięści i próbuje kogoś pokonać. Jesus' love compelled him to act very differently. Miłość Jezusa kazała mu postępować w zupełnie inny sposób. And therefore, I think we should follow his example and we should model his courage, and we should learn to be agents of peace rather than agents of violence and death. I dlatego powinniśmy, moim zdaniem, podążać za jego przykładem i abyśmy byli agentami czy posłannikami pokoju. All right, these are some thoughts, and I hope you find some of them helpful. Mam nadzieję, że znajdziecie coś pomocnego w tych myślach, które przekazałem. Tak, dziękuję bardzo. To jeszcze tylko pozwolę sobie pokazać książkę, która
którą napisał między innymi właśnie nasz brat, na temat, o którym właśnie rozmawiamy. Jeżeli ktoś zna angielski, może sobie przeczytać, zakupić, ale też chcę bardzo podziękować za to, że brat podjął się w ogóle takiego tematu. I would like to thank a lot that your brother have taken such subject. Ale oczywiście też bardzo się cieszę, że zgodził się odpowiedzieć na pytania. And I'm very thankful that you have agreed to answer questions. I pierwsze pytanie, które mi się nasuwa. First question that I would like to ask. W Starym Testamencie mamy Dawida, który rozlał tak dużo krwi, a mimo wszystko był nazywany człowiekiem według serca Bożego. In the Old Testament, we have a story of David who, even though he has spilled so much blood, he was still called, man after God's heart. I podobnie Abraham, mąż wiary, And similarly, Abraham, the father of the faith, który siłą odebrał łupy wtedy, kiedy napadli go, ratował swojego, jak on miał, Lota. Like Abraham, similarly, who with violence have repossessed the spoils that were taken, and when his nephew was also captured. So thank you for that question. Yes, that is a question that usually comes up. Dziękuję za to pytanie. To jest pytanie, które zazwyczaj się pojawia. Now, allow me a few observations for that question and an answer. Pozwól, że zwrócę uwagę na kilka rzeczy i udzielę odpowiedzi. The first observation is this. Pierwsza obserwacja jest następująca. It always amazes me that Christians who are followers of Christ, when it comes to this question, resort to the Old Testament and not to the New Testament teaching. Zawsze zastanawiam się, kiedy widzę chrześcijan, którzy odnoszą się do Starego Testamentu, a nie, którzy są naśladowcami Chrystusa, odnoszą się do Starego Testamentu, a nie do Nowego. As if they forget the clear teaching and the clear example of Jesus Christ, their Savior. Tak jakby zapominali bardzo jasnych nauk, które wychodzą od ich Zbawiciela. But instead of looking to Jesus and to the clear example and the clear commandments of Jesus, they go back to the Old Testament to legitimize something that they would like to do. I zamiast patrzeć na to, czego uczy Jezus bardzo jasno, to idą do Starego Testamentu i wyciągają przykłady, które tak jakby usprawiedliwiają to, co oni zamierzają zrobić. Now that should make us think right from the beginning. I to powinno sprawić, że staniemy i się zastanowimy na samym już początku. And here's a second thing that I think is overlooked when people ask that question. A tu jest druga rzecz, którą wydaje mi się, że ludzie przeaczają, kiedy zadają to pytanie. There is a significant difference between the Old Testament context and the New Testament and today. Jest znaczna różnica pomiędzy kontekstem Starego Testamentu, Nowego Testamentu i dzisiaj. In the Old Testament, you had something that we called a theocracy, a situation where God directly guided the nation Israel. W Starym Testamencie mamy coś, co nazywamy teokracją. To sytuacja, w której Bóg bezpośrednio kierował narodem izraelskim. But in the New Testament times and today, we no longer have a theocracy. Ale w Nowym Testamencie i dzisiaj nie mamy teokracji.
the New Testament church is not a theocratic church that is identical with a nation, a political nation. Dzisiejszy Kościół nie jest teokratyczną instytucją taką jak naród teokratyczny. And the New Testament church consists of believers of every nation and race and language, etc. Dzisiejszy Kościół zawiera ma swoich członków, którzy są z każdego narodu, z każdej rasy i nacji. And for that reason, these Old Testament theocratic things cannot be applied one-to-one for the New Testament church and for us today. I z tego powodu te teokratyczne przykłady starotestamentowe nie mogą być użyte bezpośrednio na dzisiejszych przykładach. When it comes to David, you mentioned that David, who spilled a lot of blood and killed many people, and yet was praised as an example. Jeśli chodzi o Dawida, którego wspomniałeś, który przelał dużo krwi ale był jednocześnie wysławiany. David also committed adultery. Dawid również dopuścił się cudzołóstwa. Is he praised for his adultery? Czy jest wysławiany za swoje cudzołóstwo? Is he our example because he committed adultery? Czy jest dla nas przykładem dlatego, że dopuścił się cudzołóstwa? No, certainly not. Zdecydowanie nie. Is he praised because he shed a lot of blood and killed many people? Czy jest wysławiany za to, że rozlał dużo krwi i zabił wielu ludzi? No, I don't think so. Nie wydaje mi się. He is praised because God sees that he has an honest heart and he repents of his mistakes. Jest wysławiany za to, że Bóg widział, że był szlachetnego serca i że tak powiem, jak to powiedzieć, korzył się za swoje błędy, czyli nawracał się po swoich pomyłkach. In fact, it is specifically mentioned in the Bible. W zasadzie nawet jest dokładnie to wspomniane w Biblii, that because David shed much blood, because he killed many people, he was not permitted to build the temple. Że ze względu na to, że Dawid rozlał wiele krwi i zabił wielu ludzi, nie było mu dane, aby zbudować świątynię. So the killing of other people, the shedding of blood prohibited David from doing the very thing that was most important to him, building the temple. Więc rozlew krwi, zabijanie ludzi sprawiło, że nie mógł zrobić tego, co było dla niego bardzo ważne, czyli zbudować świątynię. And so in the Old Testament, just because he does things that are evil or even wrong, doesn't make him an example necessarily in doing these things. I to, że czytamy w Starym Testamencie, że ktoś robił złe rzeczy i robił pomyłki, to nie znaczy, że to jest dla nas przykładem. And the same for Abraham and for all the other Old Testament patriarchs. I to samo dotyczy Abrahama i innych patriarchów. You know, the Bible, let me just finish that and then one more sentence. The Bible reports what they have done. Biblia raportuje, czego się dopuścili, czy co zrobili. But that does not mean that the Bible approves everything as right and good. Nie znaczy to jednak, że Biblia ocenia te rzeczy jako dobre. And so we have to make that distinction. Thank you. Musimy tutaj postawić granicę. Dziękuję. Podobno przykazanie nie zabijaj tak naprawdę oznacza nie morduj. It is said that the commandment that says thou shalt not kill, it relates to committing murder in particular. Yes, Not yes. just killing. Not just killing someone. No. Yes, yes. Well, that's an interesting question.
To jest interesujące pytanie. There are indeed some scholars and some recent Bible translations that translate the sixth commandment with "you shall not murder" instead of "you shall not kill". W rzeczy samej są językoznawcy czy eksperci biblijni, którzy faktycznie tak twierdzą i są niektóre tłumaczenia, które dzisiaj używają słowa morduj, kiedy mówimy o tych wersetach. Now, if the commandment were "you shall not murder", it would give the possibility to kill people if it's not intentionally done, as a murder, but in other ways. Gdyby to przykazanie było sformułowane, nie powinieneś mordować, to dałoby to możliwość zabijania w sposób nieintencjonalny. But I don't think that is the correct translation of that Bible verse. Nie jestem jednak pewien, czy nie sądzę jednak, że jest to właściwy sposób tłumaczenia tego wersetu. I cannot go into all the details now, but I would like to refer you to an excellent article that was written recently on that subject. Nie mogę tutaj wejść w szczegóły tego pytania, ale chciałbym odesłać wszystkich do pewnego artykułu, który ostatnio został napisany właśnie na ten temat. Jiří Moskala, the dean of the Theological Seminary at Andrews University, has written an article on the sixth commandment, "You shall not kill" or "You shall not murder?" ? Rektor Uniwersytetu Andrews napisał artykuł nie powinieneś nie morduj, a nie zabijaj, znak zapytania. And this article was published in the BRI newsletter, the newsletter of the Biblical Research Institute that everyone can subscribe to, and you can download it on the internet. I ten artykuł został opublikowany w BRI Institute i to jest newsletter, do którego każdy może się zapisać. Biblical Research Institute. Yes, on our website, adventistbiblicalresearch.org, you can find that, and this is the article exactly. To jest artykuł na naszej stronie adventistbiblicalresearch.org. And in that article, Dr. Moskala very carefully looks at the biblical text and how people have interpreted it differently, and comes to the conclusion that from the biblical context, it has to be "you shall not kill" rather than "you shall not murder". Profesor Moskala, analizując ten tekst i to, jak był interpretowany i tłumaczony, dochodzi do wniosku, że jednak powinno być tutaj napisane, czy przetłumaczone jako "nie będziesz zabijał". Dziękuję bardzo. Thank you very much. O ile nie mam większego problemu z kwestią wojska i powstrzymywania się od uczestniczenia w tego typu wydarzeniach. For as much I have no issue when it comes to the military service, like the same interpretation as you have. To mam zawsze taki znak zapytania, jak naprawdę bym się zachował w sytuacji. I always have this question, how would I behave in the situation Kiedybym został zaatakowany albo moi najbliżsi by zostali zaatakowani. when would I get assaulted or my loved ones would? Albo na przykład byłbym świadkiem, kiedy jakiś morderca po prostu zaczyna strzelać w szkole. Or when I would be a witness, or a witness of a situation where someone is shooting children in school.
I miałbym możliwość zareagowania, tak żeby unieszkodliwić napastnika. And I would have a way to react and pacify such Nawet, offender, nawet kosztem swojego bezpieczeństwa, even at the cost of my own safety. to myślę, że zrobiłbym wszystko, żeby zastopować to zło. I like to think that I would do anything to stop that evil. I jeżeli nawet ta osoba byłaby, ten przeciwnik, zraniony w wyniku mojej akcji, And even though that opponent might have been injured as a result of my action, wtedy bym oczywiście zrobił wszystko, żeby udzielić mu pomocy. then I would obviously do anything in my power to give him help. I dlatego teoretycznie wydaje mi się, że bym mimo wszystko zareagował siłowo. And then, I think, at least theoretically, that I would use force in that situation. I w takiej sytuacji traktuję broń czy jakiekolwiek narzędzie jako obronę. And in this situation, I would treat weapon as a defense mechanism. Co sądzisz? Yes, Mariusz, thank you for that profound question. Mariusz, dziękuję Ci za to ważne pytanie. That is a complex and difficult question to answer. To jest skomplikowane i trudne w odpowiedzi pytanie. Now, let me assure you that I, and I think any normal person, has the desire to stop violence that is inflicted on other people, and not just watch it and do nothing. Pozwól, że zapewnię Cię, że ja również i każdy normalny człowiek ma takie chęć, aby zatrzymać zło w takiej sytuacji. But there are a number of things that I think we need to be aware and that we need to take into consideration. Ale myślę, że jest wiele rzeczy, których musimy być świadomi i musimy wziąć je pod uwagę. For one thing, that is a typical question that is always brought up as an ethical dilemma. What should you do in a situation like that? To jest typowe pytanie, które zawsze się pojawia jako etyczny dylemat. Co byś zrobił? I still remember when I was younger in Germany. I used to grow up and live in Germany. Wciąż pamiętam, jak będąc młodym dorastałem w Niemczech. And at that time, when I was still young, they had mandatory military service in Germany. Kiedy byłem młody, tam wciąż w Niemczech była obowiązkowa służba wojskowa. And fortunately, they would have an option that you could also choose for conscientious reasons to do civil service for the state instead of military service. Na szczęście była opcja, że mogłeś z powodów przekonaniowych pełnić służbę cywilną, a nie wojskową. Zamiast. So for people who had a conscientious problem for going to the military and shooting people and bearing arms, they would have the option of doing a civil service for the state that was much longer than the military service. I ludzie, którzy mieli taki poglądowy, czy ich światopogląd zakazywał im, czy zabraniał im użycia broni, aby zabijać ludzi, mogli wziąć, że tak powiem, zamienić tą służbę wojskową na służbę cywilną, która była również znacznie dłuższa niż służba wojskowa. But before they would accept you as a conscientious objector, ale zanim mogli cię przyjąć jako
conscientious objector to jest ktoś, kto ze względów przekonaniowych sprzeciwia się użyciu broni. You would have to appear in front of a jury of military officers. Musiałeś stanąć przed komisją złożoną z wojskowych oficerów. And they would ask some pointed questions like these to probe whether you are really serious in this. I oni zadawali pytania tego typu, żeby wybadać, co tak naprawdę myślisz na ten temat. And I still remember, it's a very sobering, scary experience if you are a young person and you have to appear in front of 4 different officers and they ask you pointed questions, difficult questions, and you have to give answers. I ja wciąż pamiętam, to było bardzo otrzeźwiające doświadczenie, kiedy jesteś skonfrontowany z 4 oficerami, którzy atakują cię bardzo takimi ostrymi pytaniami. So the Seventh-day Adventist Church in Germany at that time would help young people, young men, being prepared for such an questioning by the army. I Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w tamtych czasach pomagał młodym mężczyznom, aby być przygotowanymi na sytuacje tego typu. And they would give them reasons, biblical reasons that they could state so that they would be accepted as not military but civil servants of the state. I pomagali im w Biblii pokazywać takie biblijne przykłady, które oni mogli przedstawić, aby tak jakby przekonać o słuszności swoich poglądów. And I think we need to do something like that again, revive that for the sake of our young people. Myślę, że powinniśmy zrobić to ponownie ze względu na młodych ludzi, których mamy. Now, when it comes to that specific question, let me give you this answer. I teraz, jeśli chodzi o twoje konkretne pytanie, pozwól, że właśnie dam ci tą odpowiedź. What would I do? Co bym zrobił? Of course, I would do everything in my power to protect the life of my wife or the person with me or whoever is attacked. Oczywiście zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby ochronić życie mojej żony czy kogokolwiek, kto jest atakowany. But under normal circumstances, I will never carry a weapon with me. Ale w normalnej sytuacji nigdy nie będę nosił ze sobą broni. So I will not come into the temptation of using a weapon that I've never owned. Więc nie znajdę nigdy się w sytuacji, gdzie będę miał pokusę, żeby użyć broni, której nigdy nie posiadałem. And what do I do if somebody would give me a weapon, a pistol to shoot? A co zrobiłbym, gdyby ktoś mi dał broń, pistolet, żebym strzelał? Would I then use it? Żebym z niego skorzystał? If I have never used a weapon, if I'm not used and trained to shoot, jeżeli ja nigdy nie trenowałem, nie używałem broni, aby strzelać z niej, who guarantees that my shooting actually hits the perpetrator? Kto zagwarantuje, że ja w ogóle trafię tego przeciwnika? And if I don't hit him right, jeżeli ja nie trafię go we właściwy sposób, he might get even more angry than he is already. Może się rozzłościć jeszcze bardziej niż jest teraz rozzłoszczony. And I might increase the difficulty by acting that way. Ja mogę sprowadzić jeszcze większe kłopoty w ten sposób się zachowując. Now here is something important to remember, I think, that many people do not take into consideration. Ja myślę, że jest kolejna rzecz, którą wydaje mi się trzeba zapamiętać, a rzecz, której wielu ludzi wydaje mi się nie bierze pod uwagę.
whenever there is an ethical dilemma Kiedykolwiek mamy do czynienia z etycznym dylematem between a clear commandment of God pomiędzy jasnym, przejrzystym przykazaniem Boga, for instance, you shall not kill, that's a clear commandment in the Bible, na przykład nie zabijaj, to jest jasne przykazanie w Biblii, or you shall not give false witness, you shall not lie, that's another commandment, for instance, na przykład nie powinien świadczyć fałszywie, to jest kolejne przykazanie. And the hypothetical consequences of that obedience to the commandment I hipotetyczne konsekwencje bycia wiernym tym przekazaniom, you are always encouraged to be obedient to the clear commandment that God has given. zawsze jesteś zachęcany do tego, aby być posłusznym i jasnym przekazaniom Boga. And leave the consequences of your obedience in the hands of God. I zostawić konsekwencje twojego posłuszeństwa Bogu. So, if a situation like that exists or it comes up, and then I'm called to be obedient to the commandment of God. Więc kiedy taka sytuacja ma miejsce, ja jestem wezwany do tego, aby być posłusznym przykazaniu Boga. But the hypothetical consequences out of my obedience, I have no control over, and I have no idea how things will evolve and what will really happen. Ale hipotetyczne konsekwencje mojego działania to jest coś, na co już nie mam wpływu. To jest w rękach Boga. So if I want to shoot a person, więc jeżeli chcę zastrzelić osobę, who tells me that I will shoot him right? Kto mi powie, że strzelę do niego we właściwy sposób? Who tells me that he will not get more angry? Kto mi powie, że on się nie wkurzy jeszcze bardziej? Who tells me that the whole situation will not escalate and become even more aggressive because of my action? Kto mi powie, że ta sytuacja nie eskaluje jeszcze bardziej? And so I think, Marius, because of that, I'm inclined to believe that it is better not to engage in something that God has forbidden. Jestem zdania, Mariusz, że nie powinienem angażować się w rzeczy, których Bóg zabronił. And be faithful to what he has told us to do. I być wiernym temu, do czego wezwał nas, abyśmy robili. Sometimes you have the same dilemma when people say, "Oh, what would you do if you have some Jews hiding in your basement and somebody comes and asks, do you have any Jews in your house?" Nie, to tak jak ta sytuacja, gdzie ukrywasz Żydów w swojej piwnicy i przychodzi ktoś i pyta się, czy ukrywasz jakichś Żydów. Czy widziałeś jakichś Żydów? Should I tell the truth or should I lie? Czy powinienem powiedzieć prawdę, czy powinienem kłamać? And often people think, if I lie, then I'll save the life of the Jew. I niektórzy mówią, jeżeli będę kłamał, to ocalę życie Żydów. So I take the lesser evil, of the two. Z tych dwóch. Lying is not as important as killing somebody, Kłamanie nie jest aż tak poważne jak zabijanie. And I go with that. I wybiorę to. I'm not convinced about that ethical approach. Nie jestem przekonany o tym etycznym podejściu. I know this might sound very provocative, but I'll give you a reason why. Wiem, że to może brzmieć prowokacyjnie, ale dam ci powód, dlaczego tak twierdzę. Let's assume I lie to the person. Załóżmy, że skłamałem tej osobie. Who tells me that the other person will believe me? Kto mi zagwarantuje, że ta osoba wierzy w moje kłamstwo?
I have absolutely no guarantee that my lie will save the life of the Jew. Nie mam żadnej gwarancji, że moje kłamstwo uratuje życie tego Żyda. And if I tell the truth, who guarantees that my telling the truth will kill the Jew? A jeżeli powiem prawdę, kto mi zagwarantuje, że moje mówienie prawdy doprowadzi do śmierci tego Żyda? Unless I'm omniscient, unless I know everything like God, Jeżeli nie jestem wszystko wiedzący, nie wiem wszystkiego tak jak Bóg, there is no way to know how the hypothetical consequences of my being obedient to God's law will turn out. nie ma możliwości, aby wiedzieć, jakie będą konsekwencje tej hipotetycznej sytuacji. And I can tell you stories on both sides I mogę powiedzieć ci historię po obydwu stronach, where people have lied gdzie osoby kłamały and the people they tried to save with their lie were still killed. i osoby, które próbowały ochronić kogoś swoim kłamstwem And people who have told the truth i osoby, które mówiły prawdę, and the people were still saved and were not killed even though they told the truth. a osoby były uratowane, pomimo tego, że mówili prawdę. Yeah, this is a difficult question, and I don't know how I would react. You know, I can say this easily now, but if I'm in the situation and the pressure, I don't know whether I will have the strength to be faithful and peaceful. I just pray that God will give me the grace. I nie wiem, jak ja bym zachował się w tej sytuacji. Ja tylko modlę się, że Bóg dał mi swoją łaskę. Dziękuję Ci, bo zwróciłeś mi uwagę na kilka ciekawych kwestii, których nie brałem do tej pory pod uwagę. Thank you, because you pointed me in the direction of things that I have not taken into consideration before. Muszę przyznać, że kiedyś ćwiczyłem judo. I have to admit I used to practice judo before. I przedtem biłem się i nawet w jednej bójce złamałem rękę. And before I used to fight, even in one of the fist fights I had, I broke my hand. Ale od momentu, kiedy zacząłem ćwiczyć judo, but since I started practicing judo, i nawet brałem udział w jakichś zawodach, and I even competed in judo, od tego momentu już ani razu się nie biłem. Since then, I have never fought. Dlatego, że nie wiem, czy swoim nastawieniem już nie potrzebowałem niczego udowadniać. I don't know, maybe with my approach or attitude, I have not felt like I needed to prove anything. No i chciałbym, żeby nikogo z naszych słuchaczy, żeby nie spotkała taka sytuacja, w której musiałby być rzeczywiście reagować albo dokonywać takich trudnych wyborów. And I wish that none of the people that are listening to us would be in a situation that when they had to face such a dilemma. Yes. I żebyśmy nie musieli takiej czapeczki nosić, jakiś weterana jakiejś wojny. And so we wouldn't have to wear a hat like this as a veteran of some war. Bardzo Ci dziękuję, Frank, za to podjęcie się tego tematu. Thank you very much, Frank, for undertaking this topic. Mam nadzieję, że zwróciłeś uwagę na wiele cennych myśli i myślę, że w jakimś sensie też odpowiedziałeś na pytania. Yeah, I'm glad that you have pointed some very good thoughts and you also answer questions. I mam nadzieję, że ta wojna, której jesteśmy świadkami tuż za naszą granicą,
jak najszybciej się zakończy. And I hope that war that we are observing just behind our borders will come to an end very soon. Yes. I myślę, że na zakończenie poproszę Ciebie, Frank, o modlitwę. And I think to close, I'll ask you, Frank, for a prayer. Sure. Let's pray. Módlmy się. Our Father in heaven, A nasz Ojcze w niebie, thank you for your word and thank you for the examples in the Bible. dziękujemy Ci za Twoje słowo i przykłady Biblii. But most of all, thank you for the example of Jesus Christ himself. Ale przede wszystkim dziękujemy Ci za przykład Jezusa Chrystusa. Thank you that he has given us an idea what it means to love other people and to be a king of peace. Dziękujemy Ci za to, że pokazał nam, co znaczy kochać drugiego człowieka i być królem pokoju. Help us to be agents of peace in our lives. Pomóż nam być posłannikami pokoju w naszym życiu. Give us wisdom to do everything that is in our power to create justice and to help other people and to improve situations. Pomóż nam zrobić wszystko, co w naszym mocy, aby sprowadzić sprawiedliwość i pomóc ludziom w naszym życiu. And give us the courage and the strength to follow your example, even though it might look very difficult and even impossible. I daj nam odwagę i siłę, aby podążać za Twoim przykładem, nawet jeżeli czasami będzie wydawać się to niemożliwe. Let us be men and women where other people can see your love and your compassion and your grace in our lives. Abyśmy byli mężczyznami i kobietami, w których ludzie będą mogli widzieć Twoją miłość i Twoje współczucie. We ask this in Jesus' name. Prosimy o to w imię Jezusa. Amen. Amen. Jeszcze raz dziękujemy, że byliście z nami, że wysłuchaliście tego wykładu. Pozdrawiamy Was i do następnego razu. Frank, thank you very much. Mhm.